Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z moim nowym okazem zielistka Green Orange. Zapraszam Was do odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. Zakupiłam pod koniec kwietnia okaz zielistki Green Orange. Była to roślina na mojej wishliście i w końcu udało mi się dorwać w jednym z marketów. Zielistka pochodzi z Afryki Południowej. Jest to roślina uważana za łatwą w uprawie domowej. Dzisiaj ją przesadzę. Jestem pewna, że nie ma żadnych szkodników. Przeszła swoją kwarantannę, także wkładam do mojego bigosu. Zielistka dobrze znosi zarówno jasne, jak i troszkę ciemniejsze stanowiska. Nie jest zbytnio wymagająca. Toleruje też duży zakres temperatury w pomieszczeniu i też różną wilgotność powietrza. Wiosną i latem dosyć obficie należy podlewać zielistkę, nawet 2-3 razy w tygodniu. Zimą oczywiście podlewanie redukujemy mniej więcej raz w tygodniu. Zależy też, jak szybko nam podłoże przesycha. Zielistkę nawozimy latem tak co 2 tygodnie. Zimą może to być co 6-8 tygodni, ale też możemy całkowicie zrezygnować z nawożenia. Zielistka przesadzamy, gdy bryła korzeniowa zaczyna przerastać doniczkę. Zielistki rosną dosyć szybko. Może się tak zdarzyć, że te młodsze okazy wymagają przesadzenia nawet 2 razy do roku. Te starsze okazy, gdy rosną już troszkę wolniej, może to być tak co 2-3 lata. Zielistka wypuszcza rozłogi, takie pędy. Pokażę Wam w przebitkach moją zielistkę Sternberga, gdzie te pędy, te rozłogi będzie bardzo dobrze widać. I z tych rozłogów, z tych pędów, na ich końcach wyrastają nowe rośliny. I te nowe rośliny wkładamy bezpośrednio do podłoża. W ten sposób oczywiście rozmnażamy te zielistki. Można również rozdzielić taką roślinę, jeżeli składa się z kilku pędów, jednak należy być ostrożnym. Zielistka ma delikatne korzenie i nie powinniśmy ich zbytnio uszkodzić przy takim rozdziale. Mimo to, że zielistka znosi bardzo różne warunki, czy to w słonecznym miejscu, czy to w nieco zacienionym, czy to mniej wody, więcej wody, to jednak podczas swojego wzrostu pokazuje nam, jakie stanowisko, jaka pielęgnacja jej nie odpowiada. I tak, gdy mamy gnijący środek w roślinie, no to jest oznaka, że ją przelewamy i ma zbyt wilgotne podłoże, więc taką roślinę musimy troszkę przesuszyć, aby mogła dojść do siebie. Jeżeli końce liści naszej rośliny brązowieją, to znak, że mamy za suche powietrze lub też zbytnio nasłonecznione. Gdy liście mamy matowe i szarawe, to jest znak przędziorka, szkodnika i wymagany tutaj będzie oprysk przeciwko szkodnikom. Gdy liście są blade, a kolor ich, jak na przykład w zielistce Sternberga, ich pasiastość zanika, to znak, że ma za ciemno i powinniśmy ją przestawić w nieco jaśniejsze miejsce. Chyba że oczywiście nam nie przeszkadza to, że roślina jest nieco bledsza. Nasza roślina jest słaba, wycieńczona, liście podsychają, kurczą się. To znak, że ma za gorąco. Gdy liście zielistki wydają się takie przeźroczyste i gąbczaste i wzrost zielistki został zahamowany, to może być oznaka, że przemarzła, że jest jej za zimno. Staram się tutaj pozbyć tego podłoża produkcyjnego delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni. Niestety część zielistka straci, ale staram się, żeby to było jak najmniejsza część bryły korzeniowej. Nie będę też jej czyścić jakoś super dokładnie, bo zielistki nie będę wkładać do hydroponiki, tylko do mojego przepuszczalnego podłoża.
i posadzę ją też w tej samej doniczce, w której ją kupiłam. Sielistkę możemy przesadzić do bikosu, możemy ją przesadzić do ziemi uniwersalnej wymieszanej tylko z perlitem, ale też możemy ją włożyć do hydroponiki. Jest to roślina, która też się dobrze czuje w takiej uprawie. No dobrze, zielistka przesadzona. Po podlaniu, gdy podłoże troszkę opadnie, może tutaj dosypię, żeby ją bardziej ustabilizować, ale na tę chwilę wystarczy. Ja Wam dziękuję. Miłego dnia. Cześć.